Siemanko, siemanko, witajcie na kanale Muscle Power. Z tej strony Patryk Barnaś. Dzisiaj pokażę Wam mój trening nóg w okresie przygotowań. Z racji tego, że właśnie zacząłem przygotowania do sezonu jesiennego 2 tygodnie temu, postaramy się dzisiaj dla Was nagrać morderczy, prawdopodobnie bardzo morderczy trening nóg. Zawsze tak u mnie on wygląda w tym okresie, więc no, na pewno będzie ciekawie, solidnie, no i nie będzie nudno. Nie wiem, czy zdołam wydusić z siebie dużo słów dzisiaj po pierwszym, drugim ćwiczeniu, bo tak jak zobaczycie, będzie naprawdę mega intensywnie. Nie będzie miękkiej gry na pewno, więc pamiętajcie o naszym kodzie rabatowym na Muscle Power Real Progress 10, na stronie Hero Lab Real Progress 20. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, lajkujcie materiał, jeśli się Wam spodoba, a myślę, że spodoba się na pewno, więc od razu możecie zostawić lajka. Lecimy. Oczywiście przed treningiem nóg musimy zacząć od solidnej rozgrzewki. Rozgrzewamy porządnie całe ciało, całościowo. W treningu nóg angażujemy praktycznie wszystkie partie mięśniowe, więc musimy być dobrze dogrzani. Zaczynamy. Dobra, pierwsze ćwiczenie, uginanie jednonóż na maszynie stojąc, więc z racji tego, że dwugłowy uda jest moją priorytetową partią, zawsze zaczynam sobie właśnie od treningu nóg od właśnie tej partii. Zaczynamy sobie piramidalnie, lecimy oczywiście rozgrzewkowo, w każdym jednym ćwiczeniu zaczynamy sobie od małego obciążenia, dokładnie szczuciem mięśniowym, a później wchodzimy na większe ciężary i te bazowe serie. Jakie ogolone, ładne. No właśnie dlatego Ci je pokazuję, nie? Oczywiście sok z gumi jagód, prosto ze sklepu Muscle Power. Intra workout, mamy tutaj 40 gram carbo, 20 gram EA i 10 gram kreatyny, więc całkiem przyjemny miks, smakowo również. A, jeszcze zapomniałem oczywiście sól 3 gram i popijamy sobie to na treningu cały czas na bieżąco. Mamy ostatnią serię i lecimy sobie kolejne ćwiczenie. Zaraz zobaczycie jakie. Jest to bardzo duża partia mięśniowa. Trzeba ją po prostu bardzo ciężko trenować. Chcesz mieć duże nogi, musisz zadalać, inaczej się nie da. Wiesz, genetycznie wiadomo, jeden ma nogę, możesz mieć nogę, możesz jej nie mieć, nie? Ale na pewno jeśli jesteś w stanie i możesz wykonywać bardzo ciężkie treningi, to jesteś w stanie ją zbudować. A jeśli będziesz dźwigał małym ciężarem, to nigdy ona Ci nie będzie rosła tak naprawdę. Więc nie jest to nic przyjemnego zresztą. Ja tak samo powtarzam, mówię o kulturystyce, że o całokształcie. To nie jest nic przyjemnego. No i to nie jest tak naprawdę nic fajnego, to jest nudne, monotonne, można powiedzieć jedno i to samo. Żarcie, ciężkie treningi. No ale niestety, jeśli tego nie kochasz, to nigdy nie będziesz kulturystą. Albo gdzieś tam wystartujesz sobie raz i słuch o Tobie zaginie. Po prostu musisz to kochać. Po części mi się wydaje też, że teraz po prostu nastała taka moda na bycie fit. Niektórzy chcą startować dlatego, żeby się gdzieś pokazać w social media, a później startują, robią jeden, drugi start, jeden sezon i nie ma gości. Ja gdzieś tam, no taka jest po prostu moda. Ja gdzieś zaczynałem w piwnicy, trenowaliśmy w zimie na -8 stopniach w tanktopach, gdzieś tam po tacie. Mieliśmy po 13-14 lat.
No i to tak naprawdę gdzieś cieszyło, gdzie ja później zmieniłem siłownię, miałem dostęp do lepszego sprzętu. No naprawdę człowiek to zaczął doceniać. A teraz jest wszystko, buty, jak to Mariusz Tomczuk powiedział, buty za 5 baniek, a na sztandze 60 kg, nie? Temat przewodni dzisiejszego odcinka: krew, pot i łzy. Nie ma lekkiej gry, krew się leje, to znaczy, że jest dobrze. Przygotujcie się, siądźcie wygodnie w fotelu i zapnijcie pasy. Smarujemy sobie, żeby nam hantelka nie wyślizgiwała się z rąk. Nie no tak, ogólnie tak naprawdę, gdy po takim skaleczeniu już bym skończył trening najprawdopodobniej, bo jestem delikatnym człowiekiem, ale z racji tego, że nie chcę wyjść na mięczaka, dokończę go. Specjalnie dla Was. Więc tutaj duży plus oczywiście dla mnie. Poproszę o 2 lajki i z fake konta drugiego. Przepraszam. Drugie ćwiczenie, przysiad z hantelką między nogami na stepach. Duży zakres powtórzeń, dogrzejemy się jeszcze mocno. Zawsze później będziemy wykonywać sobie przysiady, więc lubię mieć dobrze dopompowaną już krew do tych mięśni właśnie przed tymi ciężkimi ćwiczeniami. Głównie właśnie na nogi. Ogólnie nawet lepiej jest złapać mi stabilizację na przysiadach, kiedy właśnie wykonam sobie takie jedno jeszcze dodatkowe ćwiczenie, gdzie mocno też angażujemy całą nogę, bo jest to w sumie można powiedzieć, że też przysiad, nie? Pierwsza seria, później delikatnie będziemy stopniowo jeszcze dokładać, ale zaczniemy sobie od 50 kg. 25 powtórzeń. Idziemy jeszcze po piąteczki, dołożymy sobie jeszcze 10 kg. Dobra, lecimy seria numer 2. Ja ogólnie muszę Wam powiedzieć, po wejściu właśnie w deficyt, taki początek tych przygotowań, gdzie zszedłem mocno z żarcia, znaczy mocno w sumie, z 950 gramów węglowodanów na 700, więc żarcia naprawdę jest dalej dużo, ale faktycznie organizm sobie odpoczął trochę i czuję się teraz mega. No mógłbym góry przenosić, dosłownie. Także fajnie, miejmy nadzieję, że takie samopoczucie będzie się utrzymywało jak najdłużej. Dobra, musimy posmarować. W pewnych sytuacjach poślizg się nie sprawdza. Ostatnia seria, jest to seria trzecia, tak jak powiedziałem, ostatnia. 70 kg, zaczęliśmy sobie od 50, o 10 kg stopniowo w górę, lecimy sobie 25 powtórzeń. I myślę, że tutaj już będzie ostry wp***. Wykonujemy sobie teraz trzecie ćwiczenie. Przysiad u mnie klasyczny, zawsze. Nigdy nie było innego schematu. Zawsze wykonuję właśnie to ćwiczenie. Jest w moim planie od, myślę, że 10 lat. Jako baza na nogi. Póki kolana jeszcze dają radę, to dźwigam, ale oczywiście gdzieś tam w okresie też przygotowań staram się już nie podnosić tak dużych ciężarów. Bo tak naprawdę też nie trzeba zakładać maksymalnego obciążenia, żeby dawać mięśniom bodziec, nie? Można wykonać naprawdę ciężki trening nóg, nie zakładając 200 czy tam 220, tak jak u mnie to wygląda gdzieś tam w tych maksach na sztangę, tylko można sobie delikatnie zejść, zadbać trochę o kontuzję, a wiadomo, im mniej tkanki tłuszczowej na naszym ciele, tym bardziej gdzieś jest podatny nasz organizm na kontuzję, więc także gdzieś tam warto zwrócić na to uwagę właśnie w okresie przygotowań, nie? Więc dobra, no myślę, że to będzie takie ćwiczenie, gdzie później już będzie mi ciężko cokolwiek powiedzieć, więc staram się jeszcze wydusić jak najwięcej słów w tym momencie, żeby cokolwiek w ogóle gadać w tym materiale. No ale okej, no lecimy sobie pierwszą serię rozgrzewkową. Wiem, że się powtarzam, ale myślę, że jest to też ważne gdzieś tam dla początkujących adeptów siłowni, by nie zaczynać od startu, od maksów, tylko tak jak mówię, tym bardziej, nawet gdzie jesteśmy jeszcze w miarę dobrze rozgrzani, to zawsze przy każdym innym ćwiczeniu jest inny trochę ten ruch, więc warto wrzucić sobie mniejsze obciążenie na początku i zrobić
2-3 serie wstępne, ale nawet w przypadku przysiadów często jest też tak, właśnie tutaj warto nadmienić jedną kwestię, że trening nóg jest właśnie zaczynany od przysiadów. Jeśli masz w planie treningowym na nogach pierwsze ćwiczenie jako przysiad, to zrób sobie nawet 5-6 serii rozgrzewkowych, żeby te nogi były dobrze dogrzane, zanim zaczniesz siadać tym maksymalnym obciążeniem. Dzisiaj na siłowni jest dość ciepło, więc nie zakładam opasek na początku treningu, ale gdzieś tam w okresie zimowym, kiedy jest trochę niższa temperatura, warto je zakładać nie tylko dla stabilizacji naszego kolana, ale także właśnie dlatego, by w środku to kolano dobrze się nagrzało, żeby było po prostu porządnie nagrzane. Szczerze używałem neoprenów, nie lubię. Jakoś wolę te opaski wiązane, zwykłe, najzwyklejsze, chyba 80 zł. Wczoraj obserwowałem, fajne promocje pojawiły się w naszym sklepie, więc wbijajcie, zapraszamy. Ja myślę, że na ten moment najlepszy sklep w Polsce z suplementami. Naprawdę suplementy najwyższej jakości. To mogę z ręką na sercu polecić. Nie jem syfu, nie reklamowałbym syfu, więc wbijajcie, zapraszamy, sprawdzajcie na bieżąco, bo często pojawiają się oferty, więc także warto zaobserwować naszą stronę na Instagramie czy na Facebooku, by być na bieżąco właśnie z naszymi ofertami. W tym momencie nie mamy żadnych bloków treningowych, nie robię żadnej progresji, ustabilizowałem trening na jednym poziomie objętości oraz ciężaru. No wiadomo, gdzieś staram się po prostu utrzymać ten maksymalny ciężar. Jak mam lepszy dzień, to pocisnę trochę więcej, gorszy dzień nie podniosę tyle, ale nie zwracam zbytnio na to uwagi. Mięsień jako tako na redukcji i tak nie urośnie, więc po prostu staram się gdzieś utrzymywać te maksy i przede wszystkim dbać o to, by nie złapać jakiejś kontuzji w okresie tych przygotowań. Ostatnia seria rozgrzewkowa. Dokładamy jeszcze 30 kg, czyli będziemy mieli 180 na sztandze i lecimy 2 serie bazowe. Tak jak mówię, no tutaj dość lightowo. Myślę, że można by było założyć 20 kg więcej. Teraz jest 180, czyli 200. Szłoby to lekko jeszcze w miarę. I tak jak mówię, po prostu jak nie potrzeba, to po co? A oszczędność na zdrowiu kiedyś się odwdzięczy. Więc to jest moja złota zasada, nie tylko pod kątem treningu, ale także gdzieś, głównie też oczywiście środków, no z którymi kulturystyka i w sumie każdy gdzieś tam wyczynowy sport jest związany, nie? Więc przede wszystkim wykorzystywanie pewnego potencjału na maksa. Ćwiczenie numer 3. Wypychanie nóg na suwnicy Smitha leżąc na ziemi. Staram się izolować tutaj przede wszystkim dwójkę i może mogę stwierdzić, jestem pewny na 100%, że tym ćwiczeniem poprawiłem właśnie mocno dwugłowy uda. Oczywiście dość spory ciężar, no bo jako, że to jest wypychanie nóg, no to możemy założyć o wiele większy, na przykład niż na przysiadzie. Więc tutaj bratuje pewnie grubo ponad 200 kg, ale zakres ruchu też jest większy, więc 15, nawet 20. W pierwszej serii wykonuję nawet 30 powtórzeń na małym obciążeniu. Mimo tego, że jest to seria rozgrzewkowa, to można powiedzieć także, że już główna bazowa, bo robię po prostu maksymalną ilość powtórzeń, ile dam rady wykonać. Mogę się tak poopalać. Zaraz tak, poproszę. O, muszę złapać już oddech. A teraz najcięższe przed nami tak naprawdę. Zaczynamy serię łączone. Mamy przedostatnie ćwiczenie. Przechodzimy teraz do serii łączonych. Robimy sobie teraz 2 ćwiczenia w jednym.
Na początku będą wyprosty na maszynie i wykroki chodzone. Te serie łączone to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mnie mogła spotkać. Uwierzcie mi. A myślę, że już wiem, o czym mówię. Nie tylko manipulacja właśnie cardio i jedzeniem, ale także właśnie tymi seriami łączonymi przez wchodzenie w głębszy deficyt. Naprawdę, sprawdza się mega i każdemu polecam to spróbować. I skończyliśmy przedostatnie ćwiczenia. Tak jak mówię, tutaj już krótsze przerwy, bardzo intensywnie i przechodzimy na ćwiczenie ostatnie, czyli odwodzenie, przywodzenie, także w serii łączonej po 15-20 powtórzeń. Robię po prostu tutaj VMAX. W większości te maszyny są, odwodziciele przeważnie są tak dostosowane, że po prostu ciężko gdzieś tam jest wyczuć ten maksymalny ciężar na tyle, żeby po prostu jest za mało ciężaru na maszynach. O, dobra, żeby tutaj gmatwa ma, a po prostu nie potrafię się już gdzieś wysłowić, ale fajnie. Tak widzieliście, dosyć ciężki trening nóg. Teraz tak jak mówię, tutaj już taki bardziej lightowo można powiedzieć. Łydek nie ćwiczę, odkąd zacząłem wykonywać ciężkie, martwe ciągi. Po prostu te łydki same zaczęły iść, więc po co je gdzieś tam jeszcze trenować na treningu, skoro rosną, są bez potrzeby, nie? Tak więc zobaczyliście mój cały trening nóg. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Może ktoś coś z niego wyciągnie. Tak jak mówię, jestem w drugim tygodniu przygotowań, więc stopniowo na pewno będzie on lekko modyfikowany gdzieś tam właśnie w tych miejscach serii łączonych, ale tak to myślę, że całe przygotowania w większości baza będzie bez zmian. Zresztą tak jak w okresie masowym, te główne gdzieś bazowe ćwiczenia praktycznie w ogóle się nie zmieniają, tylko gdzieś po prostu manipuluję objętością i ciężarem. Gdzieś tam są te bloki treningowe. Tutaj tego nie ma, tak jak wcześniej wspominałem, więc całe przygotowania będzie mniej więcej stały schemat. I co tutaj mogę jeszcze dodać? No, dziękuję za obejrzenie całego materiału. Dziękuję ekipie Muscle Power, oczywiście także pamiętajcie o naszym kodzie rabatowym na sklepie Muscle Power Real Progress 10, na sklepie Muscle Hero Lab Real Progress 20. Subskrybujcie kanał Muscle Power, lajkujcie, zostawcie komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.